Dzień dobry, dzień dobry. Pogadamy dzisiaj, słuchajcie, o rzeczach istotnych. Tylko zobaczę, jak ta lampa jest zamocowana. Wymienię sobie lampę, bo mam tu ciemno i nie mogę nagrywać. Potem do Was zejdę i pogadamy. Bo też będzie o rzeczach na prąd, ale troszkę innych. Się okazało, że musiałem trochę tutaj powalczyć, bo chłopaki, którzy mi ten budynek stawiali, to słuchajcie, rozbierali każdą lampę i każda lampa była przykręcona do sufitu. Chociaż ona ma takie specjalne klipsy montażowe. Zrobiłem sobie na klipsach tak, żeby było dobrze. No, proszę Państwa. Proszę Państwa. Bierzemy się za pogaduszki. I o czym to dziś będzie? O prądzie będzie, słuchajcie. Ja już Wam wspominałem w ostatnim filmie, że jest taki plan, żeby zrobić takie filmiki o różnego rodzaju zakupach na chińskich platformach. Bo dużo sprzętu tam jest takiego, wiecie, niskiej jakości, że nie za bardzo, ale są też ciekawe rzeczy. I na przykład taką ciekawą rzeczą, ja już to pokazywałem ostatnio, ale pomyślałem, że warto o tym nagrać film, bo sprawa jest super fajna. Wtapiacz do węzy elektryczny, słuchajcie. Jest dużo różnych jakby możliwości wtapiania węzy, tak, radełkiem. Jakbym miał za dużo czasu, czy tam wiecie, o co chodzi, nie? No ale starsi pszczelarze tak robili. No i co? I terminal łupnął. Pokrętełko z regulacją, słuchajcie. Od 0 no 24,7. Powiem Wam szczerze, że tak. Wszystko zależy od tego, jakiego druta używacie w ramkach. Na razie wyłączę, jak będę gadał. Bo to jest tak. Jak używacie ocynku, śmiga jak szalony, słuchajcie. Śmiga jak szalony, wystarczy dotknąć, na mniej trzeba skręcać, bo za szybko wtapia. Po prostu nie zdążycie. Ja używam drutu nierdzewnego. No i jak wiecie, nierdzewny troszeczkę gorzej. Przygotowałem sobie kilka ramek, bo akurat zbijamy sobie i drutujemy ramki do odkładów. Mam ramkę wielkopolską gniazdową i wielkopolską nadstawkową. I tu jest, słuchajcie, drut nierdzewny 0,4. I chciałbym Wam po prostu na filmie mniej więcej pokazać, będziecie sami mogli zobaczyć, wiecie, no bez stopera wiadomo, bo to nie chodzi o tam jakieś ułamki sekundy i tak dalej, ale będziecie mogli zobaczyć mniej więcej, jak się wtapia na drutach nierdzewnych. Ocynk o wiele szybciej, nie? I nie ma najmniejszego problemu. Jest problem, bo nawet skręcony na maksa, to jeżeli chodzi o ramki, ja mam wielkopolską, ale jeżeli chodzi o ramki dłuższe, większe ramki, gdzie jest dłuższy drut, Dadant, warszawski poszerzony, tak, to tam to urządzonko mało mocy ma, ale to każde inne na rynku również będzie miało mocy. Musiałoby być po prostu mocniejsze. Ci, co mają ule warszawskie na przykład, czy tam poszerzane, to wiedzą, że taki byle jaki, powiedzmy, bo niektórzy prostownikiem, akumulatorem, no to wiecie, że tam musicie przy nierdzewce, to musicie trzymać dłużej. Natomiast chciałbym Wam sprzedać, słuchajcie, patent, bo oczywiście wiecie, że drut idzie tutaj, nie? Tu, potem idzie tu. I możemy wtapiać to na 2 obiegi, że tak powiem. Wykorzystujemy to, że mamy tego druta tutaj, nie złapię ostrości, tu mamy druta i tu mamy druta. I jak mamy tak ramkę, słuchajcie, to dotykamy sobie tymi takimi klemkami na końcu, co tam się dotyka, nie? Dotykamy sobie nie tu i tu, na końcach drutu, tylko dotykamy sobie tu w połowie ramki, tu na końcu, czyli jakby grzejemy tylko ten drut. Jest o wiele krótszy i idzie szybciej wtapianie. I potem drugą połówkę tu i tu.
i nawet warszawskie, słuchajcie, poszerzone wielką, dużą ramką, czy Dadanta ramkę, na dwie połówki można bez problemu zagrzewać. Dlaczego akurat o tym urządzonku bym chciał Wam dzisiaj, słuchajcie, powiedzieć? Sami dobrze wiecie, że wtapiacze, takie elektryczne węzy na rynku no, były od lat, tak? Można je było w sklepach pszczelarskich kupić, natomiast no, kosztowały swoje. Często cena podchodziła pod tam 200, chociaż to nie jest nic tak naprawdę w środku, wiecie, to nie jest tam kilo elektroniki i w ogóle. Tam często to było trafo takie po prostu i wsio, nie? Jakiś tam chyba stabilizator czy coś, bo na elektronice to się mało znam, ale nie było to nic skomplikowanego. Natomiast ja rozmawiałem ze znajomym, znajomy się zajmuje elektroniką, naprawia tam telewizory, jakieś takie AGD elektroniczne i tak dalej i ja mówię, kurde, słuchaj, no to jak tam takie trafo jest zwykłe pudełeczko, przecież pudełeczka takie czarne to można kupić, są firmy, które sprzedają, elektronicy wiedzą przecież nie o tym, nie? Są firmy, które od razu wiercą dziurki w tym pudełeczku, na przykład na ekranik, na pokrętełko, na wszystko, że kupujecie gotowe pudełeczko, w które tylko wkręcacie, czy tam wklejacie sobie elektronikę, którą potrzebujecie. I ja mówię, słuchaj, no to zrobiłbyś mi takie wtapiacze, to byśmy to, nie wiem, no części, kurde, tam grosze kosztują, sprzedawalibyśmy to, powiedzmy, nie wiem, za 100, 150, a nie tam 200 czy 250, bo to było lat temu. A on mówi, słuchaj, to nie taka prosta sprawa, bo u nas są takie przepisy, to jest na prąd i są takie przepisy, że to trzeba tam dopuszczenie, badania, cudawianki i po prostu dlatego to tyle kosztuje. Z Dalekiego Wschodu, z kraju kwitnącej wiśni i tych wszystkich dookoła, takie rzeczy mogą do nas przychodzić, bo wiecie, że oni te nasze CE to mają, wiecie gdzie oni to mają, nie? Ich to nie interesuje, czy to spełnia nasze normy. To jak to nie spełni normy, to jest twój problem, a nie ich. Oni to ignorują to. Ignorują patenty, ignorują normy, dlatego to jest takie tanie po prostu, bo jakby same bebechy są tanie. Jak ktoś potrzebuje do pasieki małej sobie kupić, to wiadomo, że chciałby zaoszczędzić, chciałby wydać mało, więc macie takie, powiedzmy, możliwości, że teraz takie urządzenia kosztują na AliExpress około tam 70-80 zł. Jest jedna oferta po 50 zł, ale trzeba uważać, bo ona ma płatny transport. I jak się doliczy transport do ceny towaru, to już no, wychodzi więcej. Takie z darmowym transportem około 70-80 zł. Nie? No nie jest to, wiecie, od czasu, kiedy na AliExpress weszły podatki i tam już VAT doliczają, to już nie jest tak tanio, jak było kiedyś. Kiedyś to kosztowało o wiele mniej. Ale i tak jest taniej niż urządzenia dostępne na rynku. Jeżeli ktoś nie chce wydawać, słuchajcie, bo na przykład nie chce wspierać chińskiej partii ludowej, może sobie kupić jakiś używany na przykład zasilacz do laptopa. Ja przez długi czas wtapiałem właśnie zasilaczem do laptopa, tylko gdzieś posiałem, odłożyłem, schowałem po sezonie, nie mogę tego znaleźć, dlatego kupiłem sobie takie. Oczywiście dam Wam linka, tam na dole w opisie filmu będzie link do tego urządzenia, będzie można sobie kupić. Przechodzimy, słuchajcie, do testu, bo to Was prawdopodobnie najbardziej interesuje. Ja sobie kamerkę przestawię tutaj troszeczkę bardziej. I słuchajcie, teraz tak. Ramka nadstawkowa, zwykła ramka nadstawkowa, wielkopolska, tylko może tak, żeby troszkę mnie było widać i żeby ramkę było widać. Powiem Wam tak, z doświadczenia ustawiam sobie tutaj mniej więcej na powiedzmy 20-21, bo lubię mieć chwilę czasu, żeby, na przykład to jest taka sytuacja tutaj, to są ramki, które ja kupiłem, ktoś za mocno naciągał drut i tak naprawdę, zobaczcie, nie dochodzi mi do drutów, ja muszę tę ramkę wziąć, troszeczkę poluzować, nie? Drut się robi luźny, krzywy, ale to nie stanowi żadnego problemu, bo można sobie tutaj go, czekajcie, tylko właśnie nie mam tutaj ostrego, a paznokciem nie wiem, czy zaczepię. No, zaczepiłem. O, można sobie tak po prostu naciągnąć druta tutaj. Nie stanowi to żadnego problemu. I teraz lubię mieć chwilę, bo mi ta węza po prostu przez to, że te ramki są właśnie takie półokrągłe, ona nie zawsze opada na drut. I ja jak wtapiam powoli i widzę, gdzie mi się druty już pojawiają, to jestem w stanie zareagować palcem, ją tam puknąć, stuknąć i wiecie, o co chodzi, nie? A więc co? Powiedzmy tak, będę Wam mówił, kiedy dotykam, bo nie widać jakby tutaj na kamerce. Start.
powolutku, widzę jeden drut, widzę drugi drut, tu się ten luźny trochę tutaj poluźnił. Niestety właśnie to jest problem tego typu. Tutaj ten taki luźny drut, co się robi, to akurat nie mam tych cążków, ale czasami robię taką pętelkę z niego. Niestety, no właśnie to jest taki problem. Może tą trochę mniej rozciągnę, żeby ten drut się tak nie poluzował. Kupiłem te ramki 2 lata temu i po prostu są troszeczkę zleżałe, były za mocno naciągnięte, no i zrobił się problem. I przy okazji, słuchajcie, tych ramek kupnych, powiedzcie mi, kto normalny bije tutaj gwóźdź? Ja nie wiem. Tylko ludzie, którzy handlują ramkami. Skandal. Skandal. Dlaczego skandal? Tu wychodzi z rowka, nie poskrobiesz tej ramki, bo urwiesz drut. No i właśnie, i znowu nie chcę wchodzić, nie chcę spadać. Ręce opadają, słuchajcie. 3, 4. Muszę trochę dociskać, bo ten drut jest luźny. No ale jest, słuchajcie, nie? Tu sobie zrobię oczko, żeby nam nie przeszkadzało i pyk. Jak widzicie, na 21 ustawienie jest w miarę fajne. Idzie to dość szybko. Nie? Wezmę teraz ramki gniazdowe, wam pokażę, bo tamte... Tu jest w ogóle troszeczkę węza mniejsza zrobiona, fajnie, bo ona lata, można ją sobie tutaj ułożyć. I tu jest ramka na przykład zbijana przez nas, słuchajcie, przez ten. Ja robię sobie, kurde, no nie złapię tego, o. Ja robię sobie gwóźdź tutaj, a drut wychodzi przez rowek bokiem. I ja mogę tę ramkę normalnie tutaj, nie, skrobać, drapać, tą zabudowę drutową, która tu jest często zbudowana, mogę sobie ściąć i tego drutu nie uszkodzę, bo on jest schowany aż do końca ramki, on jest schowany po prostu w rowku. Tak się to powinno robić. Kto to w ogóle pokazuje, żeby tutaj gwoździe bić? Ja nie rozumiem. Powaga. Niektórzy tak biją. Cyk tutaj, słuchajcie. A, właśnie, na wielkopolską gniazdową musimy pokręcić do końca. Cyk, start. 1, 2, 3, 5, 10, 15, cyk. I zobaczcie, jak pięknie. Nie? Pięknie jest wtopione. Nie ma najmniejszego problemu z wtapianiem, bo mówię, jak ta węza sama pod ciężarem opada, ja widziałem, że ludzie to stosują jakieś szybki, żeby dociskać te węzy. Jakieś takie, wiecie, kładzie węzę, na tym kładzie arkusz jakiejś sklejki z taką rączką, żeby to dociskało. Po co? Po co, słuchajcie? Ja nie rozumiem, po co w ogóle. 1, 2, 3, 4, 5. O, no wiadomo, że liczę szybciej niż w sekundach. Kolejna zrobiona. Nie? Więc sami widzicie, że taki wtapiacz naprawdę bardzo dużo pomaga. 1, 2, 3, no, powiedzmy 3 sekundy wtapia, nie? Mówię, przy dużych ramkach trzeba na pół, ale to zależy od drutu. Już nie mam gdzie kłaść tego. Czekajcie, zrobię sobie porządek tutaj. Przerzucę te ramki. Także jak za urządzenie za 80 zł, no to powiem wam, że całkiem spoko, nie? Całkiem spoko. Ja kiedyś rozmawiałem z pszczelarzem takim starszej daty, nie? Bo przyjechał do mnie i kupował radełko, bo mówi, że radełko zgubił i on nie ma jak węzy wprawić sobie, nie? Ja mówię, panie, jak pan, że tym radełkiem tak, kurde, bo to radełko się robi odwrotnie. Daje się węzę, jakby, ja wam pokażę, jak to się robi, nie? I pokażę wam w ogóle, co to jest radełko. Radełko to jest takie śmigiełko. Kładzie się, słuchajcie, węzę najpierw, tylko że trzeba mieć takie, nie, mniej więcej jak węza ten. Kładzie się to tutaj i teraz tym radełkiem, często na przykład nagrzewanym w takim gorącej wodzie, ten drut się tak, tu jest taki roweczek, w który wchodzi ten drucik
I ten drucik w ten roweczek i się go tak po prostu tryk, 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 tryk i się go jakby wbija, można powiedzieć, wciska w ten, nie? W ramkę. No i pan właśnie przyszedł po radełko. On mówi, że radełko i to. I ja mówię, kurde panie, ja rozumiem, że pan jest emeryt, że czasu dużo w życiu, ale daj pan spokój, no przecież to można czas na coś fajnego sobie zużywać, życiowy, a nie na radełkowanie, nie? I akurat właśnie tutaj miałem na półce to i robiliśmy, widzicie? Pyk, pyk, pyk. I akurat miałem też takie ramki właśnie zbite, zadrutowane, bo akurat żeśmy zbijali, zadrutowali. Ja mówię, weź pan chwilę, poczekaj, nie? Bo żona tam pod domem siedziała, tam zbijała pod daszkiem. Wziąłem tam 2 ramki od niej, arkusze węzy wziąłem, pokazałem mu właśnie ten. On mówi, panie, skąd wziąłeś tą puszkę, nie? No ja mówię, że to tam u Chińczyka tego, nie? Mówi, wnuka poproszę, wnuk mi kupi, będę wtapiał. No i słuchajcie, wtapia teraz tym. Szybko, sprawniej na temat. Także dzisiejszy odcinek, słuchajcie, taki prosty, o wtapiaczu do węzy. O chińskim wtapiaczu do węzy. Takim, proszę bardzo, ładnym, pięknym, z tymi. Trochę niewygodne są te. Ja wam powiem, że ten zasilacz z laptopa, co miałem, to ja sobie zrobiłem go troszeczkę lepiej, bo miałem takie metalowe szpikulce, miałem stary ten multimetr, taki do mierzenia i on ma takie właśnie plastikowe szpikulce. To ja sobie to użyłem, tam przylutowałem i takie miałem, wiecie, fajnie, bo czasami ja dotykam po prostu tu na dole, jak ten drut jest w rowku i on się czasami tam schowa, tak, nie? Trudno jest tam tym grubą końcówką, bo to jest jednak, no, jakby nie patrzeć, nie? To jest jednak taka zaokrąglona, gruba końcówka, nie? Jak jest szpikulec, to jest cyk, cyk i już, i fajnie. 8 dyszek. Link na dole, kupujecie i jesteście bardzo, ale to bardzo zadowoleni, gwarantuję wam. No i mam nadzieję, że takie odcinki właśnie z sprzętem różnego rodzaju z AliExpress czy temu się przydadzą wam, bo wiadomo, że jest tam sporo badziewia, którego można kupić i się naciąć. Ja już trochę tego badziewia mam, wiem co wyrzuciłem i o czym wam też oczywiście, słuchajcie, cała ta seria ma taki, to jest mój taki pomysł, żeby po prostu kręcić wszystko, wszystko co ja tam kupiłem do pszczelarstwa, żeby wam pokazać co się nadaje, co się nie nadaje, a nie tylko super fajne rzeczy, które się nadają, tak? Wiecie, są też rzeczy, które się do niczego nie nadają. No, także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tylko musimy tą serię jakoś nazwać, nie wiem, chińskie zakupy, to tak trochę tak słabo brzmi, nie? U Chińczyka, no też tak nie za bardzo, bo ja to jestem pszczelarz z Wąchocka, a nie Chińczyk. Także w komentarzu dawajcie znać, słuchajcie, jakbyście serię takich właśnie rzeczy nazwali. Thank you.